Każde miasto ma swoją legendę. Poznań ma koziołki poznańskie, Kraków ma konia trojańskiego. Jeszcze raz. Każde miasto ma swoją legendę. Poznań ma koziołki poznańskie, Kraków ma Smoka wawelskiego. Warszawa ma swoją syrenkę. Lublin, w którym się znajdujemy, ma również swoją legendę. To jest legenda o Czarciej łapie. czarciej łapie. Wiesz, co to Czorciej jest? łapie? Czarcia łapa. Wiesz, co to jest legenda o czarciej łapie? No przypomnij mi. Kiedyś dawno temu odbywał się tu w Lublinie proces jakiegoś magnata z jakąś biedną wdową i wyrok był niekorzystny dla wdowy, chociaż ewidentna była wina tegoż tu magnata. I ta wdowa po ogłoszeniu wyroku wykrzyczała, że nawet czarci osądzili ją sprawiedliwie. Po czym tej samej nocy do budynku tego sądu, trybunału przyjechały niby czarty o północy i rozpoczął się jeszcze raz proces. Oczywiście wyrok był odwrotny, Czyli uniewinili. wdowę, winnym okazał się magnat. I na pamiątkę tego wydarzenia jeden z tych czartów, diabłów przewodniczący zgromadzeniu sędziowskiemu dotknął dębowego stołu i ta łapa została jakby uwieczniona w tym dębowym stole, ale to troszkę nam się ładnie pasuje, bo my może nie będziemy takim czarcim sądem dzisiaj w Miodosytni, do której się udajemy, ale mam nadzieję, że będziemy tym sprawiedliwym sądem, bo udajemy się do największej Miodosytni na świecie, Apisu. No, a jest tam parę mitów. No i jest parę mitów, które dzisiaj albo obalimy, albo potwierdzimy. Także zapraszamy Was do oglądania. Już teraz jedziemy do Apisu. Witam, jesteśmy w spółdzielni pszczelarskiej Apis. Kilka pytań do Ciebie jako specjalisty od marketingu, tak? Bo dosyć prężnie zaczęliście działać ostatnio w nowych produktach. Mamy tą linię karcianą As, Król i Dama, tak? Wcześniej była Wściekła Pszczoła, Pomiętolony. Czy to jest ten kierunek, który obecnie Apis obiera, czy jest to powiedzmy chwilowy kaprys marketingu, czy może produkcji? Nie powiedziałabym, że kaprys marketingu. Tego widzimy potrzebę na rynku. Nie chcemy zamykać się na takie klasyki, które mamy, Jadwiga, Kurpiowski. Są na rynku, one się bardzo dobrze sprzedają, natomiast poszukujemy nowego odbiorcy naszych produktów, który nie do końca on spróbuje ten Kurpiowski oczywiście, natomiast zachęcić go do tego jest bardzo ciężko i chcemy pokazać mu, że te miody pitne też mogą być lżejsze, też można je przygotować różnie, więc wydaje mi się, że musimy trochę iść z duchem czasu i podążać za potrzebami klientów. Na pewno będziemy mieli nowe produkty, bo ja uważam, że trzeba szukać nowości, trzeba próbować. Miód pitny jest na tyle wdzięcznym produktem, że jest jeszcze bardzo nieodkryty.
Jest ta baza, jest ta tradycja, natomiast jest jeszcze duże pole do zagospodarowania i wydaje mi się, że fajnie poszukać czegoś nowego, więc No wasza miodosytnia jest jedną z większych, jeżeli nie największą na świecie. Zatrudniacie ile osób w tym momencie? w tym momencie ponad 60. Ponad 60 osób. Ale co po naszej krótkiej wizycie już tutaj mogę stwierdzić, jest to taka bardzo, mimo wszystko, firma prowadzona na zasadach rodzinnych, co muszę przyznać, że bardzo nas zaskoczyło. Widać, że tu wszyscy pracownicy są bardzo związani z produkcją, a także mają swój wkład w samą produkcję, bo wiem, że część paneli degustacyjnych, zanim wypuścicie produkt, odbywa się w pewnym zaufanym gronie tych najbardziej doświadczonych pracowników, bym powiedział. Czy to prawda? Dokładnie. Tak, to prawda. Właśnie to jest troszkę tak dziwne, że tak, jesteśmy najwięksi i trochę się kojarzymy korporacyjnie. Natomiast historia to też historia jest ludzi, firmy. To są pokolenia osób, które tutaj pracuje. To nie jest tak, że osoba tutaj pracuje, nie wiem, 10 lat i przyszła znikąd. Też się takie osoby zdarzają. Natomiast najczęściej jest tak, że to jest pokolenie, z pokolenia na pokolenie tutaj są też osoby, więc no to doświadczenie jest takie dosyć tak ciekawe. I atmosfera tak jest rodzinna. Czy wy jako największy producent miodów pitnych w Europie, przepraszam, na świecie, zauważacie tendencję związkową, czy jest to jednak cały czas, powiedzmy, na równym poziomie w waszym przypadku? My widzimy, że ludzie szukają nowości. Miody pitne mają ogromną historię, są trochę zapomniane, więc trzeba je pokazać tak jakby na nowo. Jeszcze jedno takie pytanie z cyklu dziwne pytania do miodosytnika. My to zawsze nazywamy dziwne pytania do miodosytnika, ale zadamy również to pytanie Tobie. Gdybyś miała wypić miód pitny z dowolną postacią historyczną albo fikcyjną, z kim byś chciała taki miód pitny wypić? Z dowolną postacią fikcyjną? Kurczę, no ciężko powiedzieć. Zaskoczyliście mnie jakoś. To pytanie ma na celu zaskoczenie, więc... Może być twój idol, postać historyczna, nie wiem, z papieżem, z Marią Krosowską. I dlaczego? Ojejku. Wiecie co? Chciałabym wypić, tak powiem trochę dziwnie, z naszej firmy, z pierwszą osobą, która tutaj stworzyła pierwszy produkt. Żeby mi o nim opowiedziała od początku do końca, dlaczego tak, dlaczego dała takie dodatki, a nie inne. Najprawdopodobniej ten produkt pewnie jeszcze mamy w ofercie i żeby mi powiedziała, czy dalej robimy taki sam, czy coś pozmienialiśmy, więc chyba z ciekawości chciałabym tak. Z Piotrkiem musicie współpracować, na przykład jak ty, Piotrek, chciałbyś do swojego miodu pitnego jakąś bardziej mieszankę, która by odpowiadała, współpracujecie, czy tak jest po prostu... Współpracujemy Oczywiście tak, bo wie pan, no ja nie wiem na jaki miód pitny Piotr potrzebuje miód, to zawsze pracujemy się z Piotrem.
się chce na podpiątki. To jest takie, tyle gryki, tyle kwiatów. O, ja o tym mówię, to są fajne rzeczy. które- Czy to prawda, że jest taka dosyć duża rywalizacja pomiędzy produkcją miodu pszczelego a produkcją miodu pitnego? Bo miód pitny twierdzi, że jest ważniejszy od miodu pszczelego. No ale rywalizacja dobrze wpływa na rozwój firmy. Jak nie ma rywalizacji, No właśnie, za dobrze, nie? Mamy takie odpowiedzi. Czy, podobno produkcja miodu pszczelego jest ważniejsza od produkcji miodu pitnego. Czy pan się z tym zgodzi, panie Piotrze? Nie jesteśmy tak samo ważni. Wszyscy jesteśmy w jednej wielkiej rodzinie. Cholera, no. Gdyby nie było miodu pszczelego, nie byłoby miodu pitnego. gdyby nie było, Trzymam je w szachu. tak, gdyby nie było produkcji, dział handlowy nie miałby co robić. No bo my, Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Podobno oni i tak niewiele robią. No i chyba coś robią, bo my też pracujemy. W tej chwili zaczyna się proces produkcji miodu pitnego. W tej chwili przygotowywany jest miód naturalny, który będzie zużyty do sporządzenia rzeczki miodowej. Miody, które stosuje Apis do miodów pitnych, pochodzą z jakich terenów? Pochodzą od pszczelarzy lokalnych, ale też posiłkujemy się miodami z pochodzenia zagranicznego. Z tego względu, że na taką wielkość produkcji, jaką posiadamy, produkujemy, nie bylibyśmy w stanie uzyskać takiej produkcji. Wiąże się to z tym, że w obecnych czasach powstało wiele podmiotów, które skupują również miód, tak jak my, do swoich potrzeb. W poprzednich latach była rejonizacja i mogliśmy tego miodu pozyskać więcej. Była inny jak to, typ gospodarki. Później po transformacji pszczelarze mogli już indywidualnie sprzedawać bezpośrednio, nie mając to jakiegoś obowiązku sprzedaży do firm, takich jak nasza. A oprócz tego powstało jeszcze dużo firm mniejszych, ale skupujących też miód i tego miodu mimo wszystko nam polskiego troszkę ubyło, nie? Pan jest chyba najstarszym pracownikiem w firmie, tak? No, Czyli na pewno jednym ze najstarszych. jednym ze starszych, tak. Co na przestrzeni tych 40 lat się zmieniło nie tyle w samej firmie, tylko może w procesie produkcji albo w świadomości konsumentów? No w procesie produkcji to na pewno zmieniło się to, że wprowadziliśmy dużo nowych urządzeń, które nam poprawiły możliwości rozlewu miodu. Teraz mamy system monitorowany, że możemy to podgrzać i momentalnie schłodzić, co wpływa w dużym stopniu na jakość miodu. Wprowadziliśmy jeszcze nowe urządzenia, nową etykieciarkę, która też bardzo usprawniła proces rozlewu Wcześniej miodu. było to ręcznie wcześniej? Nie, była etykieciarka, ale na klej, a teraz jest etykieciarka na etykiety termiczne. na samoprzylepne i wie pan, no, nie ma tam jakichś przestojów, wszystko idzie jak w zegarku, można powiedzieć. Tak, wykorzystując Pana doświadczenie w miodach pszczelich, jak zwykły człowiek, zwykły klient może rozpoznać dobry miód pszczeli na półce sklepowej czy w pasiece? Zgadzam się z tym, że normalnemu takiemu przeciętnemu człowiekowi no, trudno jest odróżnić, ale jakie wskazówki? Miód, jeżeli jest krystalizowany, no to wiadomo też, to już jest pierwsza taka oznaka, że ten miód jest dobry, że się skrystalizował. No są miody płynne, tak jak od nas wychodzą płynne, no bo my miód skrystalizowany musimy poddać procesowi dekrystalizacji, żeby w dalszym procesie produkcji można go było rozlać na rozlewaczce
do cieczy półgęstych, ale on u nas na magazynie też krystalizuje. No teraz w świadomości ludzi było tak utarte kiedyś, że miód płynny. Nie, trudno było, wie pan, nawet sprzedać miód skrystalizowany, bo twierdzone było, że to jest miód z cukru. Nie, to jest wręcz przeciwnie, to jest cecha właściwości dobrego miodu. Miód dobry musi się skrystalizować. No są odmiany takie typu akacji, lub która potrafi i rok będzie nieskrystalizowana. O właśnie, co powiem. W przypadku miodu akacjowego, jak będzie we wrześniu skrystalizowany, to już tam jest udział jakiegoś innego miodu, bo czysty miód akacjowy potrafi zachować swoje właściwości stanu płynnego nawet do roku czasu. I tak samo i miód ze spadzi igłastej. Też długi czas powinien przebywać w stanie płynnym. Bo pan się wywodzi z pszczelarstwa, tak? Tak, Ukończył pan technikum w Pszczelej Woli? Tak, ukończyłem technikum w Pszczelej Woli w 1980 roku. Nadal ma pan swoje jakieś ule, czy już Nie mam uli, bo czas mi nie pozwala na emeryturze może będzie więcej czasu? Tak, może tak, ale mówię, teraz czas nie pozwala, bo pracę zawodową taką tutaj połączyć z pszczołami to jest trudno po prostu, bo pszczoły wymagają też swojego czasu, swojej opieki nad nimi, plus terminowości, nie? A terminowość jest bardzo ważna. Wyczuwam jednak tęsknotę za pszczołami w pana w głosie. No bo wie pan, no to jest taka istota, która ukaja człowieka, uspokaja, jak się na nią patrzy. Także to jest na pewno nie coś takiego, czego się nie da opowiedzieć, co człowiek czuje, patrząc na pszczoły, które wylatują z ula lub przylatują do niego, nie? Wtedy rodzą się człowiekowi różne myśli w głowie. Co one sobie myślą, nie? A tego trudno się dowiedzieć. Nie wiadomo, co pszczoły myślą, jak wylatują z ula. No nie wiadomo. No, one coś myślą, wiedzą, jak to wiedzą, w jakim celu wylatują i po co, nie? No bo tak to tam jest. No społeczeństwo ludzkie chyba mogłoby się uczyć też, nie, jak to by powiedzieć, organizacji pracy od pszczół. I pan tutaj puszcza butelki, tak? Tak. Nakładamy je tutaj na takie... co to jest? To są dysze. Takie dysze. I jest płukane to czystą wodą, czy z wodą z jakąś domieszką? Czystą, gorącą wodą. Gorącą wodą, tak? I jaka jest temperatura wody? 50 stopni. Czyli od razu jakby są troszkę przepłukiwane i delikatnie pasteryzowane. Tak. I pan to w pełni kontroluje, tak? Który teraz mamy? Którą linię robimy? Teraz Tą. I który to jest guzik? dwójka. Mogę narzucić? Proszę bardzo. I one teraz są tam płukane. Tak, od dołu woda. I to już jest wypłukane, tak? To chodzi, a to jest Te sztuczne. jeszcze ociekają, a te były wcześniej dodane. Aha, te już jak są po powstaniu, to tu i pan tu nalewa, tak? A ta butelka może się czasem uszkodzić chyba przy tym. Zdarza się często? O, czasami się zdarza, jak krzywo podejdzie. A i to jest przycisk do tego, okej.
Miód pitny to procentowo w większości przypadków woda. Okazuje się, że Apis również czerpie wody z własnej studni. Zgadza się, stoimy przed ujęciem wody, naszym apisowskim. Ujęcie wody jest od roku 1960 już. Cały czas jest aktualizowane, są dokumentacje do tego ujęcia wody. W tym momencie mamy pozwolenie na dużo lat w przód. Pobieramy wodę z własnego ujęcia, wykorzystujemy tylko i wyłącznie wodę z tego ujęcia. Oczywiście nadzór sanepidu, badania wewnętrzne Regularne, wody. tak? Regularne, tak jak rozporządzenia, jak przepisy wymagają od nas. Nigdy nie było żadnych problemów z tą naszą wodą. Na jakiej głębokości znajduje się źródło? Sama studnia jest wykopana do 60 metrów, więc no, woda jest jak najbardziej w porządku. Tutaj nie możemy... Jest to miękka woda? No nie narzekamy tutaj na żadne twardość wody, jeśli chodzi o instalację, nie mamy tutaj też żadnych problemów, więc w okolicy też nie ma innego ujęcia wody. Jesteśmy 400 metrów w linii prostej od rzeki Bystrzycy i to jest zlewnia rzeki Bystrzycy. Super woda. I myślę, że już jestem takim wdrożonym pracownikiem, ponieważ wiem, co to jest mortadela i naleśniki. A tylko pracownicy Apisu mogą o tym wiedzieć.